Cześć! Dzisiaj odwiedzamy Brwinów, a na warsztat naszego zespołu pójdzie system do zarządzania komunikacją miejską. Brwinów, miasto, w którym mieszka obecnie ponad 26 tysięcy mieszkańców. Budżet Brwinowa to około 270 milionów złotych. Ślady życia osadnictwa na tej ziemi sięgają aż 8 tysięcy lat przed naszą erą. Jednocześnie należy wspomnieć, że między II wiekiem przed naszą erą do IV wieku naszej ery Brwinów był jednym z najsilniejszych ośrodków hutnictwa w tamtej Europie. Świadczą o tym piece hutnicze, które tutaj zostały znalezione. Prawa miejskie Brwinów otrzymuje w roku 1950. Dzisiaj skupimy się przede wszystkim na tym, w jaki sposób miasto pracuje oraz wdraża innowacje. Obecnie wdrażanie systemów sterowania, zarządzania ruchem wiąże się bardzo często w ogromnych miastach z ogromnymi kwotami, które przeznaczane są na same rozwiązania technologiczne. Brwinów pokazuje, że można robić rzeczy smartnie i mądrze. W ramach mikrograntu przyznanego z Giełdy Technologii Miejskich Brwinów testował, w kolejnym kroku wdrożył aplikację Kiedy przyjedzie. Aplikację, która wykorzystuje komunikację z GPS-ów pochodzącą z autobusów, daje mieszkańcom plan jazdy i bardzo dokładnie określa, kiedy każdy autobus powinien pojawić się na przystanku, a osoby, które zarządzają całą flotą, lepiej optymalizują i zarządzają autobusami. Parę słów o aplikacji. Jej sukces to przede wszystkim prostota oraz wyjątkowa skuteczność, kiedy chodzi o osoby starsze albo daleko mieszkające od przystanków, gdzie nie istnieją zaawansowane, skomplikowane systemy komunikacyjne. Jak działa sama aplikacja? Klikamy sobie na aplikację, wybieramy sobie przystanek. Tu akurat mamy przystanek Brwinów, Urząd Gminy. Sprawdzamy sobie, jakie autobusy odjeżdżają z tego przystanku. Numer 17, numer 23 i o, proszę bardzo, Brwinów Rynek. Autobus numer 23 pojawi się tutaj za 29 minut. Proste, a skuteczne. Kargul, podejdź do płota, jak ja podchodzę. Cytat z jednej z kultowych komedii kinematografii polskiej Samych swoich. Będąc w Brwinowie, nie sposób jest nie wspomnieć Wacława Kowalskiego, który z Brwinowem związany był przez wiele lat. Tu też znajduje się jego grup. Panie Sławomirze, czy szukanie innowacji, podążanie za innowacjami ma jakiś sens? Jak to wygląda z punktu widzenia Brwinowa? No, oczywiście, że ma sens. Dlaczego? Dlatego, że te wszystkie innowacje, które mamy i które nam towarzyszą w życiu i są wokół nas, są przede wszystkim dla naszych mieszkańców. To my szukamy innowacji po to, żeby mieszkańcom było wygodniej, najzwyczajniej w świecie i żyło się lepiej. I to wtedy również nam sprawia mniej problemów. Szukanie takich innowacji i nowych rozwiązań. Aplikacja, którą wdrożyliście, to jest ułatwienie, to jest narzędzie w ręku mieszkańca, ale również i dobre narzędzie dla samego urzędu. No, sama aplikacja, kiedy przyjedzie, służy nam wszystkim. Służy mieszkańcom przede wszystkim do tego, żeby wiedzieć faktycznie, jak ten transport miejski kiedy przyjedzie, czy się spóźni, czy dojedzie, jak sobie zaplanować podróż, a z drugiej strony jest urząd. My wtedy oszczędzamy czas. Nie mamy tylu telefonów, jak mieliśmy do tej pory, kiedy tej aplikacji nie było, kiedy nasz pracownik obsługiwał i musiał przyjmować wszystkie reklamacje. W tej chwili tych telefonów, tych informacji mailowych mamy zdecydowanie mniej. Skupiamy się zupełnie na czymś innym, czyli na planowaniu i na rozwoju tego transportu. Ta aplikacja odciążyła nam pracownika w tych takich prostych, nawet czasami można powiedzieć banalnych czynnościach, które musiał wykonać. Także to jest zdecydowane ułatwienie. Czyli pragmatyczność,
wykorzystanie, zadowolony mieszkaniec, A na końcu oszczędność pieniędzy. oszczędność z punktu widzenia Tak, i samego pieniędzy. urzędu. To są rzeczy, łatwo nam przeliczyć, ile zaoszczędzamy, jak pracownik wykonuje inne czynności. Nie musimy nikogo więcej zatrudniać. Trudno jest nam przeliczyć czas, bo czas jest bezcenny. Czas bezcenny naszych mieszkańców. Trzeba pamiętać, że ten transport, który na terenie gminy Brywinów funkcjonuje, obsługuje przede wszystkim dzieci i młodzież, a oni zawsze muszą być na czas. Dziękuję bardzo. To ja dziękuję. Dzień dobry, panie burmistrzu. Witam serdecznie. Panie burmistrzu, jakim miastem jest Brywinów? Brwinów jest miastem bardzo zielonym, ale myślę również takim miastem, które pełni rolę sypialni Warszawy, a z drugiej strony miastem, które dzięki swojej tradycji, historii, zaangażowaniu społecznym mieszkańców wciąga ich bardzo w to życie naszej społeczności lokalnej. Jakby popatrzył pan na priorytety. Jakie są priorytety Brwinowa, jednak miasta koło Warszawy? Najważniejsze chyba to, żeby naszym mieszkańcom żyło się lepiej, co oznacza inwestycje w oświatę, inwestycje w drogi, inwestycje w tereny rekreacyjne, w tereny zielone. Pokazuje miasto Brwinów jako takie miasto, że tak powiem, zwinne, sprytne, no bo umiecie wykorzystywać zarówno narzędzia, które są obecnie w naszym kraju, czyli technologia, giełda technologii miejskich, ale również inne instrumenty. Jak w ogóle innowacja jest odbierana przez mieszkańców? No różnie. Czasami jest tak, że wprowadzenie czegoś wymaga przygotowania, wymaga licznych konsultacji, rozmów, ale często jest tak, że po prostu jak wrzucamy jakąś nowinkę, mieszkańcy w zasadzie od razu ją zasysają, traktują, jakby ona już zawsze była. Ja rozmawiając dzisiaj tutaj z urzędnikami, widzę jednak taką trochę fascynację nowymi rzeczami, które dzieją się w tej przestrzeni inteligentnych miast. Muszę panu powiedzieć, że wszystko jest w głowach ludzi. Mamy pracowników, którzy są osobami z szerokimi horyzontami zainteresowań, naprawdę interesują się różnymi rzeczami, ale oni potrafią jakby pracować dla naszych mieszkańców. Efekt jest taki, że jeśli pozwalamy im na to, żeby te swoje pomysły realizowali, przychodzili z pomysłami, my staramy również, moi zastępcy, staramy się ich również do tego gdzieś w jakiś sposób motywować. Myślę, że również mieszkańcy, którzy przychodzą do urzędu, nie tylko mieszkańcy, również osoby, które przyjeżdżają załatwiać w naszym urzędzie inne sprawy, często rezygnują z załatwienia sprawy w Warszawie, bo można ją załatwić również w Brwinowie. Dzisiaj mamy centralizację wielu usług. Po prostu wychodzą tacy zadowoleni, urzeczeni, że w Brwinowie panuje dobra atmosfera w pracy, w urzędzie. Panie burmistrzu, serdecznie dziękuję za zaproszenie. Gratuluję miasta, gratuluję mieszkańców i życzę powodzenia. Wszystkiego dobrego również dla pana i dla całej ekipy. Dziękuję. Dziękuję. Nasza wizyta w Brwinowie dobiega końca. Chciałbym, żebyście zapamiętali z tego odcinka kilka najważniejszych rzeczy. Wdrażanie innowacji nie zawsze wiąże się z ogromnymi nakładami finansowymi. Można po prostu robić to mądrze, korzystając z istniejących grantów, mini-grantów, takich jak na przykład te, które dostępne są na giełdzie technologii miejskich. Miasta, samorządy mogą korzystać z nich, wdrażać, testować i summa summarum czynić życie mieszkańców dużo lepszym. System, który obecnie dostępny jest dla mieszkańców Brwinowa, utrzymywany jest przez Grodziskie Przedsiębiorstwo Autobusowe, czyli działa w skali całego regionu i należy również o tym wspomnieć. Ja zachęcam Was bardzo do oglądania, podążania, dołączania do sympatyków kanału Miasto Miasto, bo staramy się pokazywać Wam innowacje, wybitne, ciekawe samorządy oraz liderów, którzy w tych miastach żyją. Zapraszam Was!